28 kwietnia wchodzi nowa ustawa dotycząca świadectw energetycznych i będzie jednak dość istotną zmianą dla obrotu nieruchomościami, zarówno przy sprzedaży, jak i przy wynajmie. Dodam, że do tej pory te świadectwa energetyczne były, szczerze mówiąc, dość lekceważone, a teraz to już takie proste nie będzie. Co więcej, też zwrócę Wam uwagę, że jeżeli sprzedajecie lub wynajmujecie nieruchomość, ale dostarczyliście wadliwe świadectwo energetyczne, to możecie za to ponieść odpowiedzialność. Dlatego w tej audycji postaram się uporządkować wszystko, co dotyczy nowego sposobu obchodzenia się ze świadectwami energetycznymi w roku 2023 od 28 kwietnia. Jeżeli Ciebie interesuje w ogóle obrót nieruchomościami i to, co dzieje się na tym rynku, zmiany w prawie, trendy, subskrybuj koniecznie mój kanał. Tutaj dużo informacji jest o właśnie tych sprawach, a także pisz nam w komentarzach zarówno co sądzisz o tym filmie, ale też to, o czym chciałbyś usłyszeć w kolejnych audycjach, bo bardzo chętnie robimy audycje specjalnie dla Was. Oczywiście też zachęcam do wspierania naszego kanału, bo wspierający dostają więcej. Link na dole dla wspierających. Świadectwa energetyczne dotyczą nie tylko osób sprzedających, czy też kupujących, wynajmujących lub najmujących nieruchomości, ale także osób wprowadzających te nieruchomości do obrotu i na przykład je reklamujących, czyli też pośredników. I przejdźmy po kolei, co trzeba wiedzieć o świadectwach energetycznych. Po pierwsze, takie świadectwa energetyczne mogą być sporządzane dla całego budynku, jak i dla jego części budynku. To może być na przykład jakiś lokal użytkowy lub lokal mieszkalny. I tutaj już mała uwaga. Lokal mieszkalny to nie jest to samo co samodzielny lokal mieszkalny. Jeżeli wynajmujesz pokoje w jakimś mieszkaniu, to może się okazać, że to świadectwo energetyczne musisz dostarczyć najemcy każdego z tych pokoi, każdego z tych lokali. No tak niestety to wynika z ustawy. Kiedy takie świadectwo energetyczne pojawia się w obrocie nieruchomościami oraz spółdzielczymi prawami własnościowymi do jakichś tam lokali czy też domów? Otóż ono pojawia się zarówno przy transakcji sprzedaży nieruchomości, jak i przy transakcji wynajmu tej nieruchomości, przy czym przy tym wynajmie możesz posługiwać się kopią świadectwa, a tu przy sprzedaży musisz dostarczać to świadectwo w oryginale. Kto w ogóle sporządza świadectwo energetyczne? No, odpowiedni fachowiec, który ma do tego uprawnienia. I tutaj też musisz uważać na to, u kogo zamawiasz to świadectwo. Dlaczego? Bo świadectwa energetyczne podlegają weryfikacji zarówno z urzędu, jak i mogą podlegać weryfikacji na żądanie osoby, po pierwsze, dla której zrobiono to świadectwo, czyli jeżeli Ty zamawiałeś, będąc właścicielem nieruchomości, świadectwa, masz podejrzenia, że ono jest jakieś nie najlepsze, możesz zażądać jego weryfikacji, ale także może taką weryfikację wymusić, zażądać osoba, której wręczono takie świadectwo, czyli przy okazji transakcji, czyli ten najemca lub ten nabywca Twojej nieruchomości. No i przykra informacja jest taka, że jeżeli to świadectwo będzie złe, to ten nabywca czy najemca może mówić: zaraz, ale tu była jakaś rękojmia, fałszywe oświadczenia. Jego nie obchodzi, że ty dostałeś to świadectwo i w nie wierzyłeś jako sprzedający, tylko ty dostarczyłeś coś złego, przekazałeś złe informacje o nieruchomości i z tego powodu mogą być rozmaite konsekwencje. Ja wiem, że na rynku jest sporo firm,
które oferują takie wręcz automaty do zamawiania świadectw. Świadectwo można wykonać za niewielką opłatą przez internet, znaczy można je uzyskać za niewielką opłatą przez internet. Tam często podajesz po prostu jakieś dane o nieruchomości i na tej podstawie ktoś sporządza tobie świadectwo energetyczne. Tyle, że nie zawsze to świadectwo energetyczne będzie prawidłowe w ten sposób sporządzone i tutaj możesz już się narazić na pewną odpowiedzialność. Dodam też, że co do zasady, to świadectwo energetyczne powinno być sporządzone i odpowiadać temu, co stoi w rzeczywistości, a niekoniecznie temu, co jest w dokumentacji. A przecież często zdarzało się, niestety, że wiele nieruchomości, zwłaszcza tych starych, albo w ogóle nie ma dokumentacji, albo była jakaś dokumentacja sprzed kilkudziesięciu na przykład lat, 30, a w międzyczasie ktoś zrobił jeszcze jakąś rozbudowę, która jest całkowicie samowolą budowlaną i po prostu to świadectwo na podstawie takich dokumentacji czy takich danych podawanych zdalnie, bez wykonania wizji na miejscu, może być po prostu nieprawdziwe. Z tego, co powiedziałem zresztą, w takim razie też wynika, że czasami do sporządzenia dobrego świadectwa energetycznego należałoby sporządzić inwentaryzację budowlaną i powiem szczerze, że taka inwentaryzacja budowlana wykonana fachowo nie zawsze jest tania, czasami jest droga i czasami może być droższa niż wykonanie tego świadectwa. W każdym razie, jeżeli jesteś kimś, kto chce sprzedać mieszkanie lub kto chce je wynająć lub lokal użytkowy, wszystko jedno, no to zastanów się nad tym, czy takie tanie świadectwo, które może być złe, jest dla Ciebie świadectwem bezpiecznym. Warto też zaznaczyć, że w budownictwie często mamy do czynienia z obiektami powtarzalnymi, czyli na przykład jest całe osiedle domów jednorodzinnych wybudowanych dokładnie według tego samego projektu, o takim samym położeniu względem stron świata, z takich samych materiałów. Jest to po prostu kopia budynku, tylko przesunięta w cudzysłowie na przykład o 30 metrów. Też są takie sytuacje, że w jakimś budynku są lokale mieszkalne, które są również powtarzalne, no bo wychodzą dokładnie na tą samą stronę, mają takich samych sąsiadów w koło, różnica polega na tym, że taki lokal jest na przykład obok, sąsiaduje z drugim lokalem. I na co zezwala ustawa? Otóż jeżeli te lokale czy te budynki mają również taki sam sposób zużycia, czyli po prostu są do siebie bardzo podobne, no to możesz wykonać dla drugiego takiego budynku, czy trzeciego, czy czwartego, czy lokalu, świadectwo energetyczne w oparciu o świadectwo energetyczne dla tego budynku, czy też lokalu pierwszego. A dodatkowo, jeżeli te lokale spełniające wcześniej wymienione warunki mają identyczną powierzchnię, są położone w bryle budynku, pozwalający na przyjęcie tych samych parametrów technicznych w zakresie ich, powiedzmy, usytuowania, kubatury i przegród zewnętrznych, to można takie świadectwo energetyczne sporządzić dla takiej grupy lokali w ten sposób, że będzie sporządzone jedno świadectwo energetyczne i będą kopie tych świadectw w odpowiedniej ilości dla każdego z tych poszczególnych lokali. Czyli może być trochę taniej. Przy czym jeszcze raz zwracam uwagę na te słowo identyczna powierzchnia i w ogóle dokładność odwzorowania warunków każdego z lokali. To jest bardzo istotne, bo to nie zawsze jest spełniane. Jak się sporządza w ogóle takie świadectwa energetyczne? No, jeżeli dotyczy to jakiegoś lokalu mieszkalnego, na przykład w budynku, no to trudno jest, żeby właściciel takiego mieszkania wiedział o tym mieszkaniu wszystko. Dlatego
właściciel całego budynku lub jego zarządca jest zobowiązany dostarczyć w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez właściciela mieszkania świadectwo energetyczne całego budynku temu właśnie żądającemu, po to, żeby w oparciu o to świadectwo budynku można było wykonać prawidłowe świadectwo dla lokalu. No i teraz, jeżeli takie świadectwo energetyczne już masz, to jeżeli jakiś lokal lub budynek lub spółdzielcze prawo sprzedajesz, to przy okazji zawierania umowy dokumentowanej aktem notarialnym masz takie świadectwo przekazać nabywcy. Jeżeli jest to umowa wynajmu, no to kopię takiego świadectwa masz przekazać najemcy. Nabywca i najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania tego świadectwa lub jego kopii. Ważne jest też, że jeżeli zbywana jest tylko część budynku, to świadectwo ma, czy też wynajmowana jest ta część budynku, to świadectwo energetyczne ma dotyczyć właśnie tej części, a nie całego budynku, czy też całego jakiegoś większego lokalu, a ty wynajmujesz tylko jakąś część tego lokalu. Bo przypominam, że na przykład lokal mieszkalny to nie jest to samo, co samodzielny lokal mieszkalny i to zwracam uwagę tym, którzy na przykład trudnią się wynajmem mieszkań na pokoje. Co dzieje się jeszcze przy samym akcie notarialnym? Otóż notariusz odnotowuje w akcie notarialnym, że nabywcy przekazano świadectwo energetyczne. Gdyby jednak takie świadectwo energetyczne nie zostało przekazane, to notariusz nie odmówi sporządzenia umowy sprzedaży. On ją będzie mógł sporządzić umowę sprzedaży tej nieruchomości, czy też tego spółdzielczego prawa do jakiegoś lokalu, czy też domu jednorodzinnego, ale wtedy notariusz poucza tego zbywającego, podmiot obowiązany do przekazania tego świadectwa o karze grzywny związanej z tym, że nie wykonał tego obowiązku. No i teraz powiedzmy tak, grzywna wynosi jakieś pieniądze, świadectwo energetyczne zwykle jest tańsze niż wysokość grzywny, więc tak naprawdę chyba jednak warto to świadectwo energetyczne wykonać. Dodam jeszcze, że świadectwa energetyczne mają ograniczoną ważność. Po pierwsze, tak z zasady, są ważne one przez 10 lat od chwili jego sporządzenia. Nie wtedy, kiedy ktoś przyszedł do Ciebie na wizję lokalną na przykład i oglądał dom, tylko w momencie, kiedy on wykonał, sporządził to świadectwo energetyczne, to ono ważne jest przez lat 10, chyba że w tym budynku, czy też lokalu, w tym, czego dotyczy świadectwo energetyczne, wykonane zostały jakieś prace, które wpływają na to świadectwo energetyczne. No i teraz skupmy się, co takie świadectwo energetyczne, o czym ono mówi, a także przy okazji poruszę problem reklamy, bo jak się okazuje, jeżeli sprzedajesz jakąś nieruchomość lub ją wynajmujesz, to musisz w reklamie podać niektóre dane związane ze świadectwem energetycznym. Niekoniecznie to mają być wszystkie dane, łącznie z adresem, jak się niektórzy by obawiali, szczególnie pośrednicy, bo ten obowiązek dotyczy nie tylko właściciela, ale osoby, która tę reklamę zamieszcza i wprowadza, czyli na przykład pośrednika. I co musisz podać w takiej reklamie? Musisz podać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, zapotrzebowanie na energię końcową oraz jednostkową wartość emisji CO2. Zwróć uwagę, że nie powiedziałem ani słowa na przykład o klasie energetycznej budynku. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce w tej chwili jesteśmy ostatnim chyba krajem w Unii Europejskiej, który nie wprowadził
klas energetycznych budynków, tych słynnych liter A, B, C, D i tak dalej, aż do G. Te klasy energetyczne dopiero wprowadzimy, więc pewnie czeka nas kolejna nowelizacja tutaj przepisów związanych ze świadectwami energetycznymi. No, chcemy iść zgodnie z Unią, więc to w końcu będziemy musieli wprowadzić, ale na to jeszcze troszeczkę poczekamy. Te dane musisz podawać oczywiście wtedy, jeżeli to świadectwo energetyczne zostało sporządzone, co jest takim małym haczykiem, że jeżeli nie ma tego świadectwa, no to tych danych możesz nie podawać. Z tym, że tak szczerze mówiąc, jeżeli te świadectwa teraz stają się obowiązkowe w obrocie, czy przekazywanie ich kopii, czy też przekazywanie tego świadectwa przy umowie sprzedaży, no to nawet jeżeli jesteś pośrednikiem, to warto, żebyś zachęcał swojego zleceniodawcę, tego, kto chce wynająć, czy kto chce sprzedać nieruchomość, do sporządzenia tego świadectwa i przekazania Tobie tych danych. Może też tak zajść, zobaczymy, że niektórzy kupujący będą omijali w jakiś sposób nieruchomości bez tego świadectwa. Tak więc po prostu, szczerze mówiąc, no nie warto się buntować. To jest coś, co nam jest przekazywane. Zauważ też, że w tym świadectwie nie ma ani słowa o tym, ile Ciebie kosztuje faktycznie utrzymanie tego budynku. A w związku z tym i z tymi danymi, które są podawane, to co musisz wiedzieć o budynku, dla którego wykonujesz świadectwo energetyczne i co się może zmienić? No po pierwsze jego dane, czyli powierzchnia użytkowa, kubatura, przegrody, z czego są zrobione. Także na przykład przegrody to nie tylko ściany, pamiętaj, ale to również okna, drzwi zewnętrzne, no różne te rzeczy. I na przykład jeżeli wykonujesz jakąś termomodernizację, izolację termiczną wprowadzasz, no to zmieniasz parametry budynku i już musisz takie świadectwo zmienić. To samo może być nagle, kiedy zmienisz okna na lepsze lub na gorsze. Jeżeli wprowadzisz nową instalację, zmienisz kocioł, zainstalujesz sobie pompę ciepła, a był na przykład kocioł kiedyś. No różne te rzeczy musisz uwzględniać, a dotyczą one świadectwo energetyczne nie tylko ogrzewania lub chłodzenia tego budynku, ale także zużycia energii elektrycznej, na przykład do oświetlenia, więc o tym po prostu trzeba pamiętać. Reasumując, świadectwa energetyczne, ich rola w obrocie nieruchomościami po 28 kwietnia 2023 roku wzrosła. Trzeba się do tych przepisów stosować, a Ty, jeżeli interesuje Ciebie w ogóle temat nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć informacje. Zapraszam Cię na szkolenia na Symen24.pl, gdzie są szkolenia i dla inwestorów, i dla pośredników o prawie oraz o technikach obrotu nieruchomościami oraz poprawianiu ich wartości. No i zapraszam również do wspierania naszego kanału, bo wspierający, którym dziękuję za wsparcie, dajecie nam otuchę i dajecie nam zachętę do robienia kolejnych audycji, dostają w zamian więcej informacji, więcej materiałów lub po prostu materiały wcześniej. No, zawsze jest coś za coś. Trzymajcie się, nie bójmy się świadectw energetycznych, obracajmy nieruchomościami. Cześć.